Cześć, tu Wojtek, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Rust na raz. Jeśli miałbym powiedzieć, co jest taką najbardziej rustową rzeczą, powiedziałbym, że są to traity. Obok Borrow Checkera i obok tego całego ekosystemu Cargo jest to jakby taka najbardziej charakterystyczna część Rusta. Czym są traity? Można je trochę rozumieć jak interfejsy w języku Java albo klasy abstrakcyjne w języku C++. Generalnie jest to sposób, w jaki opisujemy wspólne zachowanie dla różnych typów. Bardzo fajną rzeczą w traitach jest to, że możemy sobie rozszerzać dowolne typy o dodatkowe metody. Na przykład mamy sobie zmienną typu integer i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaimplementować dla niej jakiegoś traita i wywoływać go normalnie po kropce, czyli jakaś liczba, kropka, nazwa metody. Pokażę to oczywiście troszeczkę później. Nie jest też tak, że możemy zaimplementować dowolnego traita dla dowolnego typu. Gdyby tak było, w Ruście panowałby niewyobrażalny i nieogarnialny chaos. Fundamentalna zasada jest taka, że albo mamy własnego traita w naszym crate i możemy go zaimplementować dla dowolnego istniejącego typu, albo mamy sobie nasz lokalny typ i możemy dla niego zaimplementować zewnętrzne, publiczne, rzecz jasna, traity. Czasami jednak jest tak, że jesteśmy twórcą jakiejś biblioteki, mamy publicznego traita, chcemy dać możliwość korzystania z niego innym użytkownikom, ale nie chcemy na przykład, żeby zaimplementowali dla własnego typu tego naszego traita. I da się to zrobić. Używa się do tego techniki zwanej sealed traity i to właśnie o niej chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Tak więc zaczynamy! Spróbujmy sobie zaimplementować to, o czym powiedziałem we wstępie, czyli dla jakiegoś podstawowego typu chcemy dodać nową metodę. Powiedzmy, że będzie to metoda isOdd, która będzie sprawdzać, czy dana liczba jest liczbą parzystą. Spróbujmy może wypisać od razu na ekran wynik tej operacji. No i żeby mieć możliwość wywołania takiej metody, no to musimy rzecz jasna dopisać traita. Nazwijmy go sobie może isOdd i dodajmy słówko internal, żeby rozróżnić to z późniejszymi rzeczami, które będą zdefiniowane w zewnętrznym crate. No i tutaj chcemy dodać oczywiście metodę isOdd, która będzie przyjmować referencję do selfa, zwracać będzie zmienną typu bool, no bo rzecz jasna chcemy, żeby czy liczba parzysta zwraca albo prawdę, albo fałsz. No i tutaj jest banalnie prosta operacja, wystarczy zaimplementować naszego traita isOdd internal dla tego typu podstawowego, w naszym wypadku jest to i32. Implementacja będzie prosta, bo wystarczy sobie to przy modulo, czyli resztę z dzielenia, przyrównać do zera. I taka prościutka implementacja już w zupełności wystarczy. Uruchommy. No i widzimy, że na ekranie wypisała się prawda. Teraz załóżmy, że mamy sobie traita nie lokalnie, tylko gdzieś w innym crate. Ja tutaj sobie stworzyłem taką bibliotekę librs, znaczy biblioteka somlib z plikiem librs, gdzie zdefiniowaliśmy sobie dwie rzeczy. Będzie to jakaś struktura wrapująca jakiegoś inta, no i rzecz jasna trait, który wygląda identycznie jak ten, co zdefiniowaliśmy przed chwilą. No i gdybyśmy chcieli tutaj zaimplementować tego traita zewnętrznego dla typu i32, no to jak się pewnie domyślacie, tutaj jeszcze tylko skopiujemy implementację ciało funkcji, nie możemy tego zrobić. Tak jak wspominałem właśnie we wstępie, nie możemy sobie zdefiniować zewnętrznego crate'a dla arbitrary type'ów. No jakby to ma to swoje uzasadnienie, no, nie chcemy wprowadzić chaosu do świata Rusta, więc to pierwsze ograniczenie jest takie, że nie możemy implementować external traitów dla
external typów, tak? Czyli typów, które nie są zdefiniowane u nas. Ale jeśli już zdefiniujemy sobie nasz własny typ, nazwijmy go sobie internal int, my internal int, może my int internal, który też będzie tylko wraperem na typ i32, nic tutaj nie będzie ciekawego robił. No i możemy zarówno napisać implementację, to może już pozbędziemy się tego i32, bo będzie nam wprowadzać zamieszanie. Dla naszego typu myIntInternal dopiszemy sobie implementację tego traita wewnętrznego, no i tego traita, który jest w external crate, czyli w tym parce, która jest obok. No i implementacja będzie wyglądać tak samo. I jeszcze przy wypisywaniu, tak może zminimalizuję i wyłączę ten widoczek tutaj. Przy wypisywaniu oczywiście nie chcemy 42, tylko chcemy sobie stworzyć nasz ten myIntInternal. Coś nam IDE nie podpowiedziało, więc pewnie jest gdzieś błąd. No ale spróbujmy. Jeszcze wróćmy na momencik. No i teraz mamy implementację dwóch traitów. Jedna jest z biblioteki zewnętrznej, druga z wewnętrznej. No i będziemy wywoływać, jakby to jest ta sama metoda. Więc skąd kompilator wie, co chcemy wywołać? I tutaj jest, przyznam szczerze, trochę się zaskoczyłem. Spodziewałem się, że kompilator nam powie tutaj hola hola, nie wolno tak robić, jest niejednoznaczność. Ale Rust nam mówi, no, okej, możesz się skompilować, wiem, o co ci chodzi, no ale ja na przykład nie wiedziałem, która metoda zostanie wywołana. Dodajmy sobie tutaj internal i external, może printa, żeby rozróżnić. External. No i też pewnie domyśliliście się, że zostaje wywołana ta wewnętrzna metoda, ale wcale nie dlatego, że jakby ma większy priorytet, tylko dlatego, że zobaczcie, zakomentujmy implementację wewnętrznego i co nam mówi Rust? No Rust nam mówi, że nie widzi tego crate'a external trait, więc musimy po prostu sobie użyć go, tak? Czyli po prostu jest inna przestrzeń nazwa, a nie jakaś priorytet pomiędzy wywołaniami traita. Czyli teraz już definiując sobie, wywoła się metoda external, tak? No i jeśli external, widzicie, powinniście widzieć. I teraz dopiero, jeśli sobie odkomentujemy tą implementację wewnętrznego traita, no i tutaj zobaczymy już to, co chcemy zobaczyć, czyli niejednoznaczność dwóch kandydatów do wywołania metody. Nie wiem, co zrobić. Żeby nie było tej tutaj niejednoznaczności, możemy użyć czegoś takiego o nazwie Universal Function Syntax, czyli musimy po prostu wprost powiedzieć, co chcemy wywołać. No i tutaj powiedzmy, że chcemy external, wywołać metodę external, czyli po prostu wywołujemy external is odd, metoda is odd i tutaj referencję do naszego stworzonego myIntInternal. I wszystko zadziałało, wywołała się metoda external. Ten Universal Function Syntax można było jeszcze rozszerzyć, dodając tutaj z jakiego typu, jakiego traita wywołujemy. W naszym wypadku to jest jakby nieadekwatne, więc nie pokazuję, chyba nie trzeba. No ale mówię, to co jest dziwne, jak będziemy mieli sobie takie dwie implementacje, no to niestety jakby kompilator nam nie powie, że brakuje traita, tak? Jeśli będzie konflikt NAS. No wiadomo, najlepszy sposób to nie robić konfliktów, a wiadomo, w życiu różnie to bywa. No dobra, ale to też nie jest do końca tak, że nie możemy zaimplementować external crate'a dla każdego zewnętrznego typu, bo jest tutaj kilka wyjątków. Jednym z takich wyjątków jest na przykład typ box, tak? Czyli jeśli mamy sobie typ box i mój wewnętrzny typ, czyli tu było myIntInternal, i dla niego, jakbyśmy sobie chcieli zrobić tą implementację traita z zewnętrznej kratki, no to możemy to zrobić, tak? Bo ten typ box jakieś jest oznaczony też jako arbitrary type. Oprócz tego box to jest jeszcze referencja na jakiś typ, czyli referencja na typ też jest oznaczona jako arbitrary type, więc te dwie rzeczy
możemy zaimplementować, to zróbmy to po prostu. Metoda isOd, ona będzie wyglądać dokładnie tak samo. Tutaj raz jest na tyle sprytny, że potrafi sobie automatycznie tego boksa tam odpakować. No i tylko musimy oczywiście, tutaj tego już nie potrzebujemy, box new myInt internal od 42 i na tym boksie możemy sobie wywołać metodę isOd. Tak? Zobaczmy, czy zadziałało, czy... Tak, zadziałało. Z tego boksa wzięła się metoda. To samo możemy zrobić dla referencji, więc może wywalmy tego boksa. Tak, wreszcie referencja na typ i typ to są dwie różne rzeczy. No i tutaj też możemy sobie wywołać to. I to też dla mnie nie było oczywiste. Na początku spodziewałem się, że jeśli będziemy wywoływać referencję na typ, no to wywoła się ta implementacja tego trade'a. Bo popatrzcie, mamy sobie tutaj definicję dla reference my internal, bez referencji. No i no tak bym się spodziewał, nie? Że wywoła się ta druga. No nie działa to tak. O, usuńmy jeszcze może, ale nie to usuńmy, tylko usuńmy sobie tą wewnętrzną. O. Dobra, isOd internal. Ach, nie to skomentowałem, ale nie szkodzi. To też zakomentujmy. No i jakby tutaj się spodziewałem właśnie, że wypisze się ta dla referencji, ale ze względu na zasady panujące w Ruście, czyli jest coś takiego jak AutoDerivTrade, i w przypadku, jeśli mamy tutaj referencję na selfa, to Rust najpierw próbuje usunąć tą referencję i dopiero robić podstawienie. Nie chcę za bardzo wnikać w szczegóły. Generalnie musimy użyć 2 ampersandów, żeby Rust użył tego przeładowania tutaj. Ten AutoDerivTrade zasługuje sobie tutaj na osobny odcinek, więc naprawdę szkoda na to czasu. Jest jeszcze coś tak zwanego Orphan Rules, które mówi nam, jakie trade'y dla jakich typów możemy implementować. To w szczególności dotyczy trade'ów i typów, które są generyczne. Też nie chcę omawiać, można sobie doczytać. Generalnie jakby zasada jest taka, że tam co najmniej jeden typ musi być zdefiniowany lokalnie. No i tam są jeszcze dodatkowe zasady, które tutaj naprawdę szkoda czasu. Jak zrobić, żeby użytkownik nie mógł sobie zaimplementować trade'a zdefiniowanego z zewnątrz dla naszego typu? Jak to się robi? Nazywa się to Sealed Trades. No to przejdźmy sobie z powrotem tutaj do naszej biblioteki. No i dobra, no i chcemy zrobić tutaj tak, żeby ten external isOd był tylko zaimplementowany dla tej struktury tutaj. No to do implementacji oczywiście sobie możemy dodać external isOd for extint wrapper, external int wrapper, literowa extint wrapper. No i tutaj rzecz jasna prościutka implementacja, czyli znowu self 0 modulo 2 równe 0. No i używa się takiego triku o nazwie Sealed Trade, czyli musimy sobie podziedziczyć po prywatnym module, czyli stwórzmy sobie moduł prywatny tutaj, który będzie miał w sobie jednego publicznego trade'a o nazwie sealed. Tutaj serdecznie zachęcam do tego, żeby używać tej samej nazwy, która jest zdefiniowana gdzieś tam w rustowych dokach, dlatego że użytkownik, jak zobaczy tą nazwę, to od razu będzie widział, o co chodzi. No i ten publiczny trade będzie dziedziczył sobie po naszym private sealed. No i żeby to jeszcze zadziałało, to musimy dopisać implementację naszego sealed trade'a dla tego typu, który jest tym naszym wyjątkiem, czyli extint wrapper. Implementacja rzecz jasna będzie pusta, średnika chyba nie trzeba. I tym sposobem teraz ten kod tutaj zadziała i w mainie powinien pojawić się błąd kompilacji. Właśnie, zobaczmy sobie.
O, dokładnie. Czyli tutaj wymagana jest implementacja tego private sealed, dzięki czemu nasz użytkownik nie może sobie tego trade'a zaimplementować. Dobra, sprawdźmy tą kompilację tutaj. Oczywiście nie działa, już raz sprawdzaliśmy, no ale wiadomo, ważne rzeczy sprawdzamy 2 razy, czyli to możemy wywalić. No i tego typu, on jest publiczny w ogóle? Dobra, nie jest publiczny, jeszcze zróbmy go sobie publicznego. No i możemy sobie stworzyć tą strukturę tutaj. Wypiszmy po prostu, stwórzmy, wypiszmy i to chyba myślę, że wystarczy na dzisiaj. Czyli somlib external is odd. To jest nazwa trade'a, a my chcemy extint wrapper od i32 liczba 42. No i tutaj metodę is odd. No i to powinno się już skompilować. Trochę mi ulżyło, że się skompilowało. A oczywiście tutaj trzeba dodać słowo potrzeba publiczne, bo pole tej naszej struktury nie było publiczne, dlatego sobie tutaj raz nie radził. Teraz już powinno zadziałać. Troszkę ulżyło. Tak, czyli jeśli chcemy sobie zablokować możliwość implementacji naszego trade'a przez innych użytkowników naszej biblioteki, no to używamy sealed trade, ale po pierwsze nazwijmy to słowem kluczowym sealed, no i po drugie opiszmy to dobrze w dokumentacji. To by było na tyle. Jeśli zostaliście do końca, to super, gratulacje za wytrwałość i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!